Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kanale Kwadron. Ja jestem Kamila Burzymowska i zapraszam Was na kolejny film. W ostatnich odcinkach mieliście okazję zobaczyć mój wywiad z Michałem Wursztem, ale jeszcze wcześniej przygotowałam dla Was materiał o masłach i kremie Introx. Masła służą do tego, ażeby ułatwić tatuatorom tatuowanie, jak ich klientom zaraz po wyjściu z salonu tatuażu pielęgnację tego tatuażu. Do tego również służy wspomniany wcześniej krem. On również pielęgnuje nowy i świeży tatuaż, ażeby wyglądał pięknie. Natomiast są jeszcze inne produkty, które ułatwią Wam cały proces pielęgnacji takiego tatuażu. Co to są za produkty? Dowiecie się już niebawem. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby poznać proces tworzenia tatuażu od początku, teraz zapodam bardzo krótką historyjkę, jak to wszystko wygląda. To myślę ułatwi Wam potem zrozumienie, czemu mówię o takich, a nie innych produktach. Ale zacznijmy od początku, czyli od tego, kiedy w Waszej głowie pojawia się pomysł: chcę mieć tatuaż. Dla niektórych to jest nic specjalnego, idą, robią, zazwyczaj są to już ludzie, którzy mają ich mnóstwo i nie stanowi to dla nich problemu, żeby zrobić kolejny wzór, często nawet nie jakoś mocno przemyślany. Ale dla innych jest to coś, co jest bardzo długo przemyślane i potrzebują tak naprawdę dużo czasu, żeby podjąć tę decyzję o wytatuowaniu sobie danego wzoru. I myślę, że to do nich głównie będę kierowała tą historię. Bo być może są tutaj również wśród nas osoby, dla których tatuaż jest czymś zupełnie nowym, chcieliby go mieć, ale nawet nie wiedzą, jak wygląda cały ten proces i trochę ich to może stresuje, więc już służę pomocą. Zatem po tym, jak pojawi się w Waszej głowie ten pomysł na tatuaż, musicie znaleźć odpowiednie studio bądź odpowiedniego tatuatora do wykonania tego wzoru. Pomijam, jak do tego dochodzi, bo to są zawiłe historie, ale już znajdujecie danego tatuatora, do którego chcecie się zapisać. Zapisujecie się. Wówczas dostajecie datę tego, kiedy będziecie ten tatuaż wykonywać. Przychodzicie na daną datę i rozmawiacie z danym tatuatorem o tym, co dokładnie chcielibyście, żeby na Waszej skórze się zaraz znalazło na całe życie. Taki tatuator przygotowuje dla Was projekt na podstawie tego, co wcześniej powiedzieliście i na podstawie tego, co już wie, że powinno być, czego nie powinno być, co trzeba by było zmienić, a co dopasować tak naprawdę również pod styl tatuatora danego, bo jak mam nadzieję już wszyscy wiemy, tatuatorzy mają różne style tatuowania. Ale jak nie wiecie, to dowiecie się oglądając nasz kanał. Zatem, jak już dojdzie do projektu, Wy zatwierdzacie, mówicie, że projekt Wam się podoba, dochodzi do momentu, w którym tatuator siada sam ze sobą i co robi? Bierze kalkę i odrysowuje na niej wzór. Wówczas tą kalkę musi odbić na Waszej skórze, ażeby wiedzieć, gdzie ma tatuować, gdyby się pogubił. A poza tym mało tatuatorów jest w stanie tatuować tak po prostu z freehandu. Zazwyczaj tatuatorzy potrzebują mieć do tego kalkę, żeby tak naprawdę wiedzieć, co i gdzie robić. Więc jak już tą kalkę odbije, oczywiście na wcześniej ogolonej i zdezynfekowanej skórze, siadacie do tego wspaniałego procesu, jakim jest tatuowanie. Dla niektórych wspaniałego, a dla niektórych jest to koszmar. W bólu, łzach, pocie i pełnym dramatyzmie, jak dla mnie, bo jestem miękkim jajem, jeśli chodzi o tatuowanie, a dla innych jest to nic trudnego, leżonko, spanko i czytanko książki. Niestety ja tak nie mam. Mam nadzieję, że Wy tak macie i nie cierpicie razem ze mną. Ale kończycie ten wspaniały zabieg, jakim jest tatuowanie. I co potem? I potem musicie oderwać tą pępowinę z tatuatorem i musicie wziąć się w garść i zadbać o ten tatuaż. Ale nim wyjdziecie, musicie się dowiedzieć, co macie z nim robić, czego nie robić, a co robić. I to się czasami może pogubić trochę w głowie. To również nie jest dzień na to, żeby Wam opowiadały o tym, co powinniście robić i czego nie powinniście robić, ale to jest dzień, żebym opowiedziała Wam o produktach, które pomogą Wam pielęgnować taki tatuaż. Jest pewna rzecz, która zrewolucjonizowała moim zdaniem, ale myślę, że nie tylko moim zdaniem, rynek tatuatorski, a na pewno pielęgnowanie tatuażu. Jest to tak zwana druga skóra, czyli Unistar Skin Care Tattoo Film. Co to jest i jak tego tatuatorzy używają, albo jak Wy możecie z tego skorzystać? Zaraz Wam o tym opowiem.
aby Wasz tatuaż mógł się ugoić w bezpiecznych warunkach, powstał Unistar Skin Care Tattoo Film, który jest niczym innym jak opatrunkiem w rolce i występuje w formie folii samoprzylepnej, bardzo cienkiej folii, którą tatuator przykleja Wam na świeży tatuaż. Wcześniej przemywając dokładnie miejsce, w którym powstał ten tatuaż i osuszając skórę, ażeby ta folia mogła się dobrze przyczepić. Co tak naprawdę daje nam ta folia? Otóż taka folia tworzy wilgotne środowisko dla tatuażu w tych pierwszych, najbardziej newralgicznych i krytycznych momentach, czyli tuż po jego powstaniu, ponieważ tatuaż jest tak naprawdę niczym innym jak raną, więc o ranę trzeba szczególnie dbać. Dbać o to, ażeby nie doszło do żadnych otarć, przed czym właśnie chroni taka folia. Dodatkowo jest również wodoodporna, więc kiedy bierzecie prysznic, taka woda nie dostanie się pod folię i nie spowoduje, że przemoczycie dany tatuaż. Co więcej, tworzy taką cienką warstwę antybakteryjną, która zapobiega powstawaniu patogenów i przedostawaniu się wszystkich zewnętrznych zanieczyszczeń, które bardzo negatywnie wpływają na świeży tatuaż i tak naprawdę rany. Folia ta jest również przepuszczalna, dzięki czemu tlen może się dostawać spokojnie do wnętrza i tak naprawdę dotleniać nasz tatuaż. Co więcej, folia ta również pozwala, ażeby wszelka wilgoć, która jest pod tą folią, mogła się spokojnie z niej ulatniać. Co więcej, jest ona bardzo elastyczna i można ją spokojnie wszędzie przyczepić, ponieważ jest również rozciągliwa. Dlatego gdziekolwiek by Was tatuator nie wytatuował, po naklejeniu tej folii praktycznie nie będziecie jej czuć, bo jest niewyczuwalna. Podsumowując, folia Unistar zapobiega powstawaniu strupów, jak i zmniejsza wszelkie ryzyko zakażenia tatuażu. Co więcej, nie brudzi ubrań, bo z samego tatuażu wydobywa się bardzo dużo różnych substancji, które sobie szczelnie siedzą pod tą folią i nie są w stanie ubrudzić naszych ubrań, co z mojej perspektywy jest bardzo ważne. Ostatnią rzeczą jest to, że zapobiega również temu, ażeby nic ten tatuaż nie podrażniało, bo tak naprawdę nawet zwykły materiał od ubrań jest w stanie podrażnić nasz świeży tatuaż. Folia Unistar występuje w dwóch różnych wariantach. Pierwszy wariant to rolka, która ma 10 metrów na 15 cm. Tak wygląda z każdej strony. Kiedy ją odpakuję, to pojawia się wcześniej wspomniana rolka. Jest to całkiem gruba rolka, która nie ma na sobie żadnych jakichś takich nakłuć, wyrysowań, gdzie ją pociąć, ponieważ z takiej rolki tatuator sam może wydobyć odpowiednie wielkości folii, ażeby ją przyczepić na tatuaż, a jak wiemy, tatuaże są w różnych wielkościach. Natomiast taka folia występuje również w formie 5, powiedzmy, plastrów, które mają 12,5 na 12,5 cm. Na podstawie tego zaraz Wam pokażę, jak wygląda dokładnie taka folia, jak ją odczepić i jak ją przyczepić do skóry, gdybyście tego kiedyś potrzebowali. Zatem otwórzmy tą folię i zobaczmy, jak to dokładnie wygląda. Tutaj mamy opakowanie. To zaraz sobie jakoś rozerwę, żeby, chciałam, żeby było ładnie, ale jestem też trochę messy. Tak wygląda folia. Plasterek folii. Z dwóch stron możecie zobaczyć. Zaraz na przybliżeniu pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda. Otóż folia z jednej strony jest śliska, z drugiej nie, ponieważ od drugiej strony występuje papier. Na samym środku mamy takie pomarańczowe linie, które pomagają nam później w oderwaniu folii od skóry. Ale zacznijmy od samego początku. W miejscu, w którym jest papier, jest takie małe nacięcie, dzięki któremu za pomocą oderwania go pojawia się lepiąca folia. Ją przykładamy do skóry. Po przyłożeniu jesteśmy w stanie oderwać drugi kawałek skóry, ażeby folia się nie przemieszczała i byśmy mogli ją przyczepić do skóry.
Po przyczepieniu, dokładnym, mocnym przyczepieniu i po przemieszczeniu tak naprawdę trochę tej folii pod naszymi palcami, ostatnia, czyli ta zewnętrzna warstwa folii zaczyna się pomiędzy sobą odczepiać, dokładnie w tym miejscu, gdzie są pomarańczowe linie. Zatem jesteśmy w stanie z jednej i z drugiej strony odciągnąć tą zewnętrzną warstwę folii, gdzie zostawia ona tylko tą małą, cienką warstwę folii, która jest tą warstwą właściwą, ażeby chronić nasz tatuaż przed wszelkimi zanieczyszczeniami, otarciami i wilgocią. Od samego początku mojej przygody z tatuowaniem powtarzane mi było, aby potraktować świeży tatuaż bardzo poważnie. Dlatego zawsze uważałam, że świetnym pomysłem na to, ażeby dbać porządnie o ten tatuaż, jest zakupienie pudełka świeżych rękawiczek. Ja dla Was również dzisiaj przygotowałam takie pudełko świeżych rękawiczek. Tutaj mam świeże rękawiczki lateksowe Glovcon. Ale rękawiczki występują w dwóch różnych wersjach. Pierwsza to jest ta wspomniana wersja rękawiczek lateksowych gładkich. Druga to jest wersja rękawiczek nitrylowych, które mają teksturowane palce. Pierwsze, czyli lateksowe, wykonane są z grubego lateksu i mają zewnętrzną powłokę taką satynową, gładką. Drugie rękawiczki, czyli nitrylowe, są wykonane po prostu z grubego nitrylu, a nie lateksu. I tak jak wspomniałam, mają tą teksturowaną powierzchnię palców, czyli zupełnie inną teksturę niż te lateksowe. To, co łączy jedne i drugie rękawiczki, to to, że są bezpudrowe, nie da rady ich przerwać w żaden sposób. Znaczy być może są takie momenty, w których byście to zrobili, ale prawda jest taka, że trudno jest to zrobić. A kolejna kwestia to to, że ułatwiają one tak naprawdę pracę wielogodzinną tatuatorów, dzięki czemu bardzo wygodnie i profesjonalnie im się z takimi rękawiczkami pracuje. Ja Wam zaraz pokażę, jak wygląda takie pudełko. To akurat pudełko jest w rozmiarze L, ale ja mam jeszcze swój rozmiar, czyli S. Tak ono wygląda. Już mam rękawiczki trochę wyciągnięte, przygotowane, żebyście zobaczyli. To są rękawiczki lateksowe wspomniane wcześniej. Jak to wygląda? Zakładam je sobie na ręce i tak naprawdę za pociągnięciem jednym, jak widać, ja mam długie paznokcie i nic się z nimi nie dzieje, więc dobra, to było trochę dziwne, ale zróbmy to jeszcze raz, będzie śmiesznie. Jeszcze raz. Zawsze chciałam to zrobić, zawsze mi się podobało, jak tatuatorzy to robili na konwentach tatuaży, tak. No więc tak, jak widzicie, rękawiczki są super wytrzymałe, nawet w moich długich paznokciach możecie zobaczyć, długie paznokcie wchodzą, a rękawiczki się nie rozrywają. Natomiast, tak jak powiedziałam, fajnie jest mieć rękawiczki, ponieważ one pomagają tak naprawdę zachować tą sterylność i bezpieczeństwo Waszego świeżego tatuażu tuż po tym, jak zdejmie się folię i zacznie się ten tatuaż przemywać. A czym przemywać? To już teraz. Na rynku są również produkty do przemywania świeżego tatuażu. I być może wydaje się Wam to oczywiste i być może wydaje się Wam to łatwe, ale jest to naprawdę bardzo skomplikowana sprawa. Ponieważ jeśli otworzycie Google i wpiszecie tam, czym przemywać świeży tatuaż, na pewno wyskoczy Wam dużo różnych odpowiedzi. Ale żadna z tych odpowiedzi nie będzie na tyle dobra, jak to, co mam dla Was do zaoferowania. A to dlatego, że te produkty, które znajdziecie w Google'ach, nie powstały po to, ażeby przemywać świeży tatuaż. Są to po prostu produkty, które są dobre do zrobienia tego, ale nie stworzone po to. Myślę, że na pewno wyczuwacie tą różnicę i myślę, że na pewno zrozumiecie, że to, co Wam mam do zaoferowania, jest dużo lepsze. Otóż mam dla Was Green Energy. Jest to shower gel, tattoo shower gel, który ma super cytrusowy zapach i jak widzicie jest taki zielono-żółty. I mam dla Was mydełko. Jest to organiczne mydełko Introx, które również możecie stosować na świeży tatuaż. Ale zacznijmy od początku. Od początku, czyli od tego wcześniej wspomnianego zielonego żelu. Co jest ten produkt jednym z moich faworytów. Oprócz tego we wcześniejszych odcinkach wspomnianego masła
który ma zapach kokosa i mango, to myślę, że żel Green Energy Introx jest jeden z moich topowych produktów. A to dlatego, że jest ono stworzone stricte do tatuaży i ma w sobie takie składniki, dzięki którym tatuaż goi się szybciej i prawidłowiej. To znaczy, że tatuaż z większym prawdopodobieństwem wygoi się poprawnie, ponieważ zapobiega wszelkim zakażeniom i dostawaniu się jakichkolwiek bakterii i powstawaniu jakichkolwiek złych rzeczy. Taki żel możemy nanieść bezpośrednio już od razu po wykonaniu tatuażu. No może nie pierwszego dnia, ale tego kolejnego dnia, kiedy chcemy wielokrotnie zdjąć tą folię i nie wiemy, jak zmyć te wszystkie wydzieliny, które wydobyły nam się z tatuażu. Wówczas sięgamy po ten żel. Ten żel jest wspaniały, ponieważ ja tatuuję się już od dawna i choć mimo, że tego po mnie nie widać, trochę tych tatuaży mam i to było coś, co było dla mnie od zawsze pytaniem, na które trudno było odpowiedzieć, czyli czym ten tatuaż myć, a żeby to było wykonane dobrze. Znaczy, żeby nie dostało się tam coś, co nie powinno się dostać, a żeby tak naprawdę to też było czymś fajnym, bo to, że użyję szarego mydła nie powoduje, że jest to coś, co chciałabym stosować, szczególnie jak się szybko i często tatuuję. Zatem taki super cytrusowy żel jest idealnym rozwiązaniem. Myślę, że nie tylko dla mnie jako dla kobiety, ale dla każdego, kto tak naprawdę zwraca uwagę na to, jak pachnie produkt, którego używa dość często. Taki żel ma do siebie również to, że nie musimy go stosować w takiej dobrze nam znanej formie, czyli nalania żelu na daną powierzchnię skóry. Jeżeli skóra jest bardzo obolała tuż po tatuowaniu, możemy go zastosować w taki sposób, że nalejemy go sobie za pomocą takiego małego dozownika, który otwieramy, na ręce, rozprowadzimy go dokładnie, oczywiście na wcześniej zmoczone ręce i powstanie taka delikatna piana. I tą delikatną pianę możemy nałożyć na świeży tatuaż. I wówczas przemyć i oczywiście przelać dokładnie wodą, ażeby ta piana z tego tatuażu znikła. I tak tatuaż świeżo umyty może dalej się spokojnie goić. Ostatni produkt, który dzisiaj dla Was przygotowałam, to jest mydełko, wcześniej wspomniane mydełko Introx, takie malutkie. Jest to mydełko organiczne, które nigdy nie było testowane na zwierzętach. Powstało ono na bazie delikatnej gliceryny pochodzenia roślinnego, łagodzi obrzęk i zaczerwienienia i przyspiesza gojenie. Ma w sobie delikatne składniki antybakteryjne, które są mega delikatne dla skóry i działają bardzo na nią delikatnie. I dzięki temu mydełku również jesteśmy w stanie uniknąć powstawania jakichkolwiek strupów na naszym świeżym tatuażu. Zaletami tego produktu jest na pewno to, że jest w 100% hipoalergiczny, działa antybakteryjnie, nie podrażnia skóry, pH jest obojętne i zapewnia naturalne odświeżenie oraz przyjemne uczucie. Mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie wiecie już zdecydowanie więcej o tym, jak goić w bezpieczniejszy sposób tatuaż, a przynajmniej jakich produktów użyć, ażeby ten tatuaż był gojony w bezpieczny, sterylny i dobry sposób. Zatem zostawiam Wam linki do wszystkich tych produktów w opisie poniżej. Oczywiście odsyłam Was do sklepu www.kwadron.pl i do zobaczenia już za tydzień.